To też jest się nagrywa, ale to jak już ta wojna się rozgrywała, to uciekliśmy ze wsi do lasu. W lesie byli 2 tygodnie. To takie było. Jak się tego, to chciałam zamiar mieć, pójść, coś wziąć, może kury zjeść, jajko, bo to się nie dało wziąć wiele, bo to trzeba było uciekać, bo się w niektórych miejscu ściepali. Gdy poszła w domu, nie znalazłam nic, tylko kury co wybitej, a świnia co była, już i nie było. Idę nazad, w poleśmy uciekli, ze wsi w pole. Tylko z krową i dziewczynka miała może w ten czas. No a Nie wiem, tak. Idę, doszłam przez rzekę, a jak ruchnie bomba koło mnie. Bo po boku była kuchnia wojskowa. Może myślała, że ruska, bo że coś, nie? Tak się z machu obaliłam, o Matko Bosko, żyje jeszcze. Ale twarz była, palało mnie. Ukraciłam się o tak, o rękami, no nic się mnie nie stało, przestraszono. Po boku był dom, który przychodziłam konia. Ze strachu weszła do tego domu. W tym domu nie ma nikogo, ściany poodblatywane, bo to ze szczałów, silny szczał. Tylko dziaduś wyszedł, i tak mówił, moje dziecko widzisz? Z tego strachu uciekam do studoły. W studole szpary wszędzie, przecież tu nie będę siadać. A mnie ostawili, a oni uciekli. Tak ten dziaduś mówi, rodzice uciekli, a mnie ostawili pilnować. Doleciałam przez te paświsko, tu w dół, tam w dół, co to uderzenie było, bo to była wolna. Z tego uciekliśmy do lasu i w lesie byli 2 tygodnie. Tak, nie mógł kto bronić Polski. Niemiec gnał jak pod sam Stalingrad. Jak już widzieli, że już daleko jest, Niemiec zaszedł, tak Rosja dała pomoc. Ameryka dała pomoc. Konserwów tyle było, ile kto chciał. Żołnierze nie mogli przejść, to nam rozdawali te konserwy. Ale przyszło potem tak, jak już wracali, uciekali Niemcy, bo ich gnał Rusin już całą siłą. Samoloty biegło się w ten czas okropnie. Tak jak już doszli, co już uciekali Niemcy, wracali, a Rusiny je gnali. Tak przez Wisłę czołgi, no jak tam było, przyjeżdżali. Ale Rusin gnał do okopów kopać i przyszedł do nas Rusin z drugim i chadzali, mówi po rusku, bo to już Niemcy uciekali, okopy kopać. A ja się tak pytam, a gdzie? Pod Wisłę, tam gdzie w tę stronę, bo niektórzy poszli przymusowo. A ja, mąż tak stoi, skoro ubieraj się, a mąż tak mówi, a może będzie jutro, bo ja mam dzisiaj ziemniaki kopać. Ja stoję z tym Ruskiem w ganku i rozmawiam i proszę go, proszę pana. Ale był jeden po polsku, a drugi ruski. Pan może by poszedł, my mamy na jednego konia kopać ziemniaki i wykopiemy, jutro mąż pójdzie. Tak rozmawiam z nią długo z tym Ruskim i tak mówi ten Rusin. Ubieraj, skoro, tak powiedział. A on się nie odzywa. Gdzie je chadzać? Czemu się nie ubierał? Ten po polsku. A no przeszedł tędy koło was i nie widzieliście go? Jak tak powiedz, tak zamknął słowa, poszedł do pokoju z tego ganka popatrzeć, gdzie jest, ubieraj się. Patrzy, nie ma nikogo. W okno otworzone, mąż uciekł. A ja ostałam z nim. Ubierzał, a ja mu powiedziałam, no szedł, tylko od panu się za mną rozmawiał, zagadał się, nie widział pan? A gdzie mąż poszedł? Nie wiem. A mąż się
poszedł po sąsiedzku do stodoły. I co pani było? Zabrali mnie, to mała dziewczyna, może 2 latka, to dokładnie nie wiem. Panie, zabieramy z dzieckiem na Sybir. Jak się nie zgodzi, jak mąż się nie wstawi, pani pójdzie na Sybir. Zabrali mnie z dzieckiem do szkoły, było parę osób i mnie grożą, że mnie wezmą na Sybir. Ja płakałam tym dzieckiem na rękach, ale mąż tego, jak mnie zabrali, tak mąż poszedł kopać ziemniaków, tą formanką, nie? Przychodzi z tymi ziemniakami, a Rusin czekają na niego, że on tu przyjdzie. Pilnowali go. Jak go pilnowali, i tak wychodzi, chodzę, zbieraj się. To żonę puścimy, bo żona pójdzie na Sybir. A mieliśmy wódkę. Tam Rusina bardzo lubiła wódkę. Ojej, napoję jej wódkę. Dzisiaj nie, jutro pójdę. W nocy przyszli, bo ci załatwili i już powiedzieli, nie spotkali go, bo za wódkę. Jak w nocy przyszli, już mąż poczuwał, że mogą przyjść. Nie spał w domu ani jeden raz. Czasem tylko o tak. Po sąsiedzku siostra mieszkała, to dół siostry spał. Przyszli w nocy, nie spotkali. Gdzie chadzaj? A ja ze strachu, ale pukali w okno, zawsze we dwóch. Proszę otworzyć, bo służba. Otworzyłam, bo to była wojna, rozkaz. Gdzie mąż? Jak poszedł, tak nie wiem, gdzie się obracał. Cały tydzień co noc byli różne porze. I pytali, żeby go spotkać. I ciągle mówię tak, jak poszedł, tak nie wiem, gdzie się obracał. Zawsze z lamentem, żeby mnie ich nie zabrali. Jak chodzili tak cały tydzień, tak, to może było tydzień, może brakowało, ale przyszedł ostatni raz. Jak przyszedł ostatni raz, otworzyłam, nie ma chadzaja, nie ma. I co pani, ten co miałam strachu. Jak przyszedł, jak zdynął ten automat, miał na plecach tak. Jak stanął, ten serce nie ten, tylko ten obraz to jest u córki jest, na ścianie wisiał, stanął i tak powiedział, o tak surowo, wasza krucyfiksa i do obrazu tą bronią. Albo teraz obroszczeli, albo mnie zabije. Ten, co okropnie zagołtowała, bo już było prawie. I nie przyszedł, jak poszedł, tak więcej nie przyszedł, bo cudy, że chciał się na ostatek pomścić.